Papryka. Jedni uważają, że mamy jeszcze sporo czasu do siewu nasion papryki, więc nie muszą się spieszyć, a inni już je posiali. Ja robię to dosyć późno, ponieważ kiedy wysadzam sadzonki do tunelu lub ogrodu, nie powinny mieć ani jednego zalążka. I nie chodzi tutaj o to, aby je uszczypnąć, gdy się pojawią. Po prostu nie mogą go mieć i już. Jeżeli taki zalążek pojawi się wcześniej, to wiem, że ten krzaczek nie da nam oczekiwanego plonu. Owszem, on zaowocuje, ale dużo słabiej niż pozostałe, a przecież nam nie zależy na krzaku, tylko na plonach. Dlatego ja sieję ją dużo później niż wszyscy, a i tak mam dużo więcej owoców niż inni. Zresztą ci, co obserwowali moje uprawy w zeszłym roku, widzieli, jak gałęzie łamały się od nadmiaru owocu, nie nadążyłam ich podwiązywać. Ale ja uprawiam ją tylko w tunelu, a więc ma ona dużo lepsze warunki niż ta, która rośnie w ogrodzie. To jest podstawa mojego sukcesu, ale są jeszcze pewne niuanse, które się do tego przyczyniają, czyli odpowiednie prowadzenie i formowanie krzaków. O tym wszystkim powiem Wam w późniejszym okresie. Teraz skupmy się na siewie nasion. W większości każdy z nas sieje je w terminie od połowy lutego do połowy marca, a ja nawet jeszcze trochę później. Oczywiście zawsze można kilka roślin posadzić wcześniej, wówczas będziemy mieć plon mniejszy, ale za to wcześniejszy i to też jest doskonały sposób na to, aby konsumować swoją paprykę w możliwie najwcześniejszym terminie. Dlatego jeżeli macie możliwość doświetlenia roślin, to siać nasiona można już pod koniec stycznia lub na początku lutego. Jeżeli takiej możliwości nie macie, to radzę się nie spieszyć. Tę sianą bardzo wcześnie wysadzamy do ogrzewanych szklarni. Jeżeli komuś zależy na szybkim sposobie kiełkowania nasion papryki, to dzisiaj Wam o tym opowiem. Żeby nasze młode, dopiero wschodzące roślinki rozwijały się zdrowo, nasiona musimy zabezpieczyć od różnego rodzaju patogenów metodami biologicznymi, również domowymi, np. 3% roztworem wody utlenionej. Nasiona moczymy w tym roztworze przez pół godziny. Do nasion w otoczce nie musimy stosować tego zabiegu. Już producent odpowiednio je przygotował i zabezpieczył. Do pojemnika wkładamy podkład, podlewamy go wodą, na każdą stołową łyżkę wody dodajemy 5 kropli wody utlenionej. Dobrze jest stosować również stymulator wzrostu, na przykład własnoręcznie zrobiony z aloesu. W najbliższych dniach podam przepis i dokładnie opowiem, jak go zrobić. Wykładamy nasiona i zamykamy pojemnik, ewentualnie całość wkładamy do torebki foliowej. Nasiona w tym momencie potrzebują bardzo dużo ciepła, dlatego najlepiej jest, gdy pojemnik z nimi wystawimy na kaloryferze. Gdy nasiona zaczną kiełkować, powinny od razu być wysadzone do ziemi. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej, ponieważ im dłuższe będą kiełki, tym bardziej będą one narażone na uszkodzenia. Papryka nie lubi przesadzania, dlatego najlepiej jest od razu sadzić ją w oddzielne pojemniki na głębokość około 1,5 cm. Na początku mogą to być jednorazowe szklaneczki, w których dnie robimy otwory, lub małe doniczki i podlewamy. W miarę wzrostu roślin musimy przesadzać je do coraz większych pojemników. Stawiamy je na parapecie lub jeszcze lepiej pod specjalne lampy. Rośliny wymagają dużego doświetlenia. Jeżeli nie mamy lamp, to jest to druga przyczyna, dla której nie powinniśmy się spieszyć z sianiem nasion papryki. Jeśli rośliny będą niedoświetlone, to wyciągną się i plon również będzie znikomy.